Byłam władczynią Rosji, najlepszą, jaką ten kraj miał. Jednak moja rola ograniczała się do urodzenia następcy tronu. Ale nie doceniano mnie. Opanowałam grę o władzę lepiej niż którykolwiek z mężczyzn. No właśnie, mężczyzn. Wiem, co się o mnie mówi. Że robiłam nieobyczajne rzeczy z niezliczonymi kochankami. Lecz tylko ja znam prawdę. Kobiety, które tworzyły historię. Katarzyna Wielka. Pamiętam wszystko. Spisałam to. Moje życie, żaden pisarz nie wymyśliłby lepszej historii. Moja matka pochodziła z rodziny szlacheckiej. Czy to jakiś żart? Nic lepszego nie znajdziemy. Do wyboru mamy zimno, głód i wilki lub ciepło, strawę i wieśniaków. A ja? Dla mojej matki byłam rozczarowaniem. Uważała, że nie jestem wystarczająco ładna, a przede wszystkim żałowała, że nie jestem chłopcem. Lecz nagle stałam się jedyną osobą, która mogła odmienić losy naszej rodziny. To skandal, prawdziwy skandal. Ona ma zostać żoną wielkiego księcia Rosji. Dziewczyna lubi się bawić. Jeśli księżna będzie tak krzyczeć, do ślubu może nie dojść. Proszę się uspokoić. Pij, dziewczyno. To dobry trunek. Czego? Zjeżdżaj. Moja piękna Rosjo. Przybyłam tu w roku 1744. Nazywałam się Zofia Augusta Fryderyka von Anhalt-Zerbst i właśnie zamierzałam zaprezentować się na dworze. Cesarstwo potrzebowało żony dla przyszłego cara Rosji. Uznano, że jestem idealną kandydatką do tej roli. Zofio, zachowuj się. Za twój stan możesz winić tylko siebie i to obrzydliwe piwsko. Wybacz, matko, to się więcej nie powtórzy. Ty wciąż nie rozumiesz, że to nasza życiowa szansa. Bezmyślnie narażasz na niepowodzenie nasz plan. Wątpię, żebyś w tym stanie zrobiła wrażenie na carycy. Powinnaś znaleźć sobie kochanka. Może śpiewaka z dworskiego dworu. Zajmij się swoimi sprawami. Lepiej zacznij myśleć o swoim przyszłym mężu. Przejechałyśmy 1500 kilometrów. Podróż trwała 7 tygodni. Mimo iż według rosyjskich standardów był to zaledwie krótki spacer, by dotrzeć do wschodniej granicy cesarstwa, musiałyśmy podróżować jeszcze przez 4 miesiące. Władczyni tego gigantycznego imperium czekała na nas w Moskwie, na Kremlu. Zofio, uspokój się na litość boską. Dobrze, matko. Matko, spójrz. To musi być ona, caryca Elżbieta. Ta suknia jest wspaniała. Ma takich ponad 5000 i nigdy nie zakłada jednej więcej niż raz. Proszę wybaczyć, księżniczko. Jestem Maria. Będę twoją służącą podczas pobytu w pałacu.
Cokolwiek pani sobie zażyczy, mogę... Co masz na myśli, mówiąc podczas pobytu? Powiedz mi, jaka ona jest, caryca. Co robić, by mnie polubiła? Nie odzywać się, chyba że sama o to poprosi. Odpowiadając, lepiej uważać na słowa. Elżbieta uwięziła własnego prawnuka. Od tamtej pory nikt o nim nie słyszał. Co uczynił? Nic. W Rosji nikt nie jest bezpieczny na tronie, dopóki żyje ktoś, kto może go przejąć. Caryca wtrąciła do więzienia dziecko. Nie tak głośno. W tym pałacu nie ma ani jednej komnaty, w której można by swobodnie rozmawiać. Wszędzie są tajne korytarze, a ściany są bardzo cienkie. Zawsze należy zakładać, że ktoś podsłuchuje. Każdy, komu ufasz, może zdradzić. Zaczyna się. Przedstawiam jej wysokości carycy Elżbiecie Petrownie, przybyłą księżniczkę Zofię Augustę Fryderykę von Anhalt-Zerbst i jej matkę, księżną Johannę von Holstein-Gottorp. Idź. Śliczna dziewczyna. Czarująca. Aleksiej Grigorjewicz, co sądzisz? Spostrzeżenie jej wysokości jest bardzo trafne, jednak nikt nie może się równać z jej wysokością. Pochlebca. Wcale mnie to nie martwi. Słyszałam, że nie brak ci rozumu. To prawda. To znaczy nie. Nie wiem. To pokaże nam przyszłość. Wielki książę Piotr, mój kuzyn adoptowany przez carycę Elżbietę w celu odziedziczenia tronu. No już. Mężczyzna, z którym miałam dzielić stół i łoże, a ostatecznie także koronę. Dajmy młodym chwilę na poznanie się. Jestem tak szczęśliwy, moja droga kuzynko. Będziemy bardzo... Mamy szczęście, że się spotkaliśmy, prawda? Ścieżka została wytyczona. Nie było już odwrotu. Pochodzę z dynastii Anhalt-Zerbst. Nasze miasteczko było zaledwie punkcikiem na mapie. Mój ojciec, Christian August, był księciem, ale jego ziemie były niewiele większe od ogrodu króla Prus. Była to tylko jedna z setek mało znaczących posiadłości, które zgodnie ze swoim statusem społecznym ledwo mogły wyżywić swoich panów. Moja matka zaś pochodziła z rodu Holstein-Gottorp. Była bliską krewną pruskiego króla Fryderyka II. To on zasugerował mnie jako potencjalną żonę dla przyszłego cara. Swoich sióstr nie chciał tu wysyłać. Petersburg, 21 sierpnia 1745 roku.
Pokorna panna młoda nie sprawia kłopotów. Poddawałam się wszystkim nakazom. Porzuciłam wiarę protestancką i przeszłam na prawosławie. Kiedy Piotr i ja stanęliśmy przed ołtarzem, nie nosiłam już imienia, które nadali mi rodzice. Moje dziecko. A teraz, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, droga kuzynko, spakuj swoje rzeczy i wracaj do domu. Zapewniam cię, że w podróży nie zabraknie ci wygód. Jutro nie chcę cię tu widzieć. Od tamtego momentu byłam sama, z moim mężem. Mój Boże, to się ciągnęło w nieskończoność, prawda, Zof? Wybacz, Katarzyno. Katarzyna. To caryca wybrała dla mnie to imię. Dla mnie nadawało się jak każde inne. Postanowiłam zostawić przeszłość za sobą. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale od pierwszego dnia Rosja była dla mnie ojczyzną. Miałam tu spędzić życie i tylko ode mnie zależało, czy uczynię je szczęśliwym. Nazywam się Katarzyna. Minia Sawut Katarina. To oczywiste, mam na imię Katarzyna. Za łatwe. Zapytaj mnie o coś trudniejszego. Miło mi cię poznać. Jak się ma pańska droga małżonka? Skoro miałam zostać żoną cara, chciałam, by Rosjanie mnie zrozumieli i pokochali. Jednak czy był to łatwy naród do kochania? Nigdy nie widziałam tyle nędzy w mojej ojczyźnie. Dlaczego ci ludzie musieli tak cierpieć? Dla mnie Rosja była jak księga, której przeczytania nie mogłam się doczekać. Dla mojego męża była to forma kary. Dlaczego właśnie ja? Piotr, książę Holsztynu, był również członkiem pruskiej dynastii. Nigdy nie chciał wstąpić na rosyjski tron. Został po prostu wybrany przez swoich krewnych. Piotr kochał wszystko, co pruskie. Czy go kochałam? Co to za pytanie? Na początku miałam nadzieję, że jakoś się zrozumiemy. Chodźcie. Tutaj, spokój. Królu Karolu, do nogi. Podejdziesz tu? Twoje miejsce jest z tyłu. Jak minął dzień, księżno? Ach, ten pudel działa mi na nerwy. Strasznie nieposłuszny, zero dyscypliny. Nie do zniesienia. Naprawdę żadnej dyscypliny. A teraz nadszedł najprzyjemniejszy moment dnia. Moja droga Katarzyno, rozegramy decydującą bitwę. No dalej, Katarzyno. Ty bierz Rosjan. Rosjan. Po roku pytania o dziedzica wciąż były przyjazne. Po 4 latach podszyte z niecierpliwieniem. Po 8 było już jasne, że coś jest nie tak. No mów.
Więc z moich obserwacji wynika, że nie. Ale dzielą łoże. Zawsze wszystko na mojej głowie. Słuchaj, chcę, żebyś się czymś dla mnie zajęła. Tak? Dopóki nie wypełniłam mojego świętego obowiązku wydania na świat dziecka, dni ciągnęły się dla mnie w nieskończoność. Może ta wasza wysokość? Nie, znowu ta zieleń. Moim zadaniem było ładnie wyglądać, prowadzić rozmowy, przyjmować ludzi. Przebieranie się zajmowało godzinę, a to był zaledwie pierwszy strój. Po południu i wieczorem cały proces zaczynał się od nowa. A, tajny kod. Beztroska? Niezdecydowana? A ten co oznaczał? Nimfomankę. Wielkie nieba. W takim razie ten, proszę. Następny. W pałacu Peterhof znajdowała się sala jadalna bez drzwi. Można się było do niej dostać jedynie windą. Ale to nie wszystko. Jedzenie również pojawiało się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak, zabawa była przednia, ale to wszystko nie sprawiało, że człowiek czuł się spełniony. Uciekłam w książki. Najpierw były to powieści. Pochłaniałam jedną za drugą, aż do znudzenia. Potem przerzuciłam się na literaturę historyczną. Życie w cierpieniu jest dobre, przypomina zwiniętą sprężynę. Montesquieu miał rację. Taka była prawda. Myślenie o czymś innym niż suknie i dworskie sensacje było niezwykle krzepiące. W Petersburgu żyło wielu utalentowanych myślicieli, geniuszy matematyki, filozofii i astronomii. Wielka księżno, jeśli można. Piotr Wielki kazał zbudować w swoim pałacu gigantyczny globus. Proszę usiąść, wasza wysokość. Gwiazdy poruszają się po swoich ścieżkach bez konieczności ich przesuwania. Pokażę waszej wysokości, jak zmieniło się niebo. Bardzo interesujące, profesorze. Jednak ja wolę kontrolować każdy ruch. Ale z kim dzielić się tą całą wiedzą? Przy stole nie spotkałam się z dużym zainteresowaniem. Musisz spróbować tego przysmaku. Nazywa się oczy w sosie po przebudzeniu. Niezwykły rarytas. Niebiański smak, po prostu boski. Ukraiński specjał, dosłownie łaskocze podniebienie. Zatem, moja droga, przetestuj to na swoim wprawionym podniebieniu. Wyczuwam bez wątpienia Francję. Czyżby Paryż? Prawie. Pasztet przyjechał ze Strasburga.
Słyszałaś, co książę ostatnio powiedział? Czy ona wie? Oczywiście, że nie. Więc nie powinna narzekać. Wiesz, zeszłej jesieni, kiedy ona z tym szwedzkim dyplomatą to, co tam zaszło, niewiele miało wspólnego z tradycyjną dyplomacją. Jak widać, wszyscy dobrze się bawili. Cykl powtarzał się rok w rok. Tańce, podróże, nuda. Caryca rządziła, mój mąż i ja żyliśmy obok siebie, a dwór knuł swoje intrygi. Młody dwór, jak zwykło się nazywać świtę Piotra, często wybierał się na wyprawy i polowania. W 1752 roku wydarzyło się coś zaskakującego. Lub może po prostu ja tego wyczekiwałam. Znamy się? Siergiej Sałtykow, twój wierny sługa, wielka księżno. Sergiej Andrzejewicz. Nazwisko Sałtykow jest na dworze dobrze znane. Zapewniam panią, że moi przodkowie służyli carom przez stulecia. I ja mogę ci służyć. Cóż to był za mężczyzna? Miałam 24 lata i nikt nigdy nie patrzył na mnie w taki sposób. Na dworze był to temat numer 1. Teraz już rozumiałam. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać. Nie ten długi, przynieś krótki, idiota. Moja droga, co cię do mnie sprowadza? Wiadomość, która powinna cię ucieszyć, wasza wysokość. Spodziewam się przyszłego następcy tronu. Następcy tronu? Zgadza się. Twój syn nie odziedziczy tronu, kimkolwiek by nie był jego ojciec. Idź, dziecko. Mario, sprowadź mi tu Siergieja. Wzywała mnie pani? Misja zakończona, mój drogi. Spokojnie, jesteś bezpieczny. Jeśli znów będę pani potrzebny, jestem do dyspozycji. Dowiedziałam się o tym dużo później. Naprawdę myślałam, że jest miłością mojego życia. Dwudziestego 21 września 1754 roku rozpoczęły się bóle porodowe.
Wyczuwam pyszną herbatkę. Na poród czekałam z przerażeniem. Niezliczone kobiety umierały w trakcie, a lekarze byli zwykłymi szarlatanami. Położna wezwała najpierw carycę. I jeszcze się nie skończyło. Już. To był chłopiec. Trzymałam go w ramionach zaledwie przez kilka sekund. Wkrótce zabrano Pawła do rezydencji carycy, gdzie miał dorastać. Inni mieli decydować o jego życiu. Ale o moim, jak sobie obiecałam, miałam decydować tylko ja. Dla Piotra Paweł był bezsprzecznie jego synem. Najważniejsze było to, że miał swojego następcę. Zastanawiam się, do kogo jest najbardziej podobny. Myślę, że do mnie. Tak, ale oczy są wyraźnie moje. Drogi mężu, najważniejsze, że jesteśmy szczęśliwą rodziną. To prawda, zwłaszcza jeśli każdy pójdzie w swoją stronę. W końcu wypełniłaś swój obowiązek wobec rodziny. Grozisz mi? Grożę. Nigdy bym tego nie zrobił, wasza wysokość. Wszystko w swoim czasie, drogi Piotrze. Wszystko w swoim czasie. Siedź prosto, chłopcze. Wolałbym się pobawić. Dobrze, idź. Piotr miał rację. On i dwór mogli traktować mnie jak tylko chcieli. Już dawno odsunęli mnie od syna. Rzadko go widywałam. Ale tak naprawdę za nim nie tęskniłam. Twoja kolej. Wkrótce Siergiej został wysłany za granicę, gdzie miał jedną kochankę za drugą. Ale ja wyciągnęłam wnioski. Dużo czasu minęło, zanim ponownie oddałam komuś swoje serce. Mario, kto to? Wielu zyskało moją sympatię. Nie znasz go, pani? To Grigori Orłow i jego brat. Orłow. Niech do mnie przyjdzie. Co mu powiedzieć? Czemu jest wzywany? Powiem mu, kiedy się z nim spotkam. Grigori nie bał się niczego, nawet romansu ze mną. Nauczyłam się, że mężczyzn dało się wykorzystywać do różnych celów. Trzeba im było tylko powiedzieć, gdzie i jak. Panowie, gramy dalej. Komu jeszcze mam pokazać, jak się gra? Pozwól, że pokażę ci, co potrafię. Grigori Orłow był wspaniałym kochankiem, ale teraz wiedziałam dokładnie, czego i ja chciałam. Na dworze carskim spędziłam już 18 lat. Caryca Elżbieta kilkakrotnie chorowała, lecz za każdym razem wracała do zdrowia. Tym razem wyglądało to jednak na coś poważnego.
Nie możemy jej już pomóc. Był to czas wielkiego napięcia. Wszyscy starali się zdobyć jak najwięcej informacji, aby zapewnić sobie jak najlepszą pozycję w przypadku zmiany rządu. Mały Iwan, którego Elżbieta zamknęła w lochu, był teraz młodym mężczyzną, który od 21 lat nie zaznał ani jednego dnia wolności. Car. Car. Wie, kim jest? Nie. Zna tylko to jedno słowo. Piotr również na bieżąco śledził stan zdrowia Iwana. Nie stanowi dla księcia żadnego zagrożenia. Przygotowywał się do ostatecznego objęcia tronu, na który został wybrany w Prusach prawie 2 dekady temu. Caryca Elżbieta słynęła wśród ludu ze swojej pobożności. Zasłużenie, gdyż naprawdę była bardzo bogobojną osobą. Piotr nigdy nie był w stanie przekonać się do wiary prawosławnej. Jednak duchowość była ważnym elementem władzy w Rosji. Wiedziałam, że nie można jej ignorować. Ale czy to ważne, co myślałam? Piotr snuł plany, choć wiedziałam, że byłabym ostatnią osobą, którą by zdradził. To jednak powiedział, że ja pozostanę u jego boku, gdy wstąpi na tron. Ognia. Chcę księżną widzieć. Kto? Wielki książę. Piotr, księżnej mąż. Wiem, kim jest Piotr, Mario, ale czego on ode mnie chce? Jest na bieżąco informowany o stanie młodego Iwana. I od dawna ma kochankę, nieznośną osóbkę zwaną Elżbietą Woroncową. Tak, wiem. Nie myśl, że jesteś jedyną osobą, która przynosi mi wiadomości, moja droga. Odrobiłam lekcję. Wygląda na to, że podobają jej się te jego gierki. A tu jest ten cholerny generał. Chodź. Musisz to zobaczyć. Po to mnie wezwałeś. Ale on był winny. I zgodnie z prawem wojskowym zasłużył na karę śmierci. Co zrobił? Co zrobił? No, wspinał się po ścianach i patrz. Sytuacja jest jasna. Kara jest równa dla wszystkich, którzy łamią rozkazy przyszłego cara. Bo w Rosji jest tylko jedna osoba, która wydaje rozkazy, a jest nią car. Lub caryca. Boże Narodzenie 1761 roku zmarła caryca Elżbieta. Nie opłakiwałam jej śmierci. Za bardzo kontrolowała moje życie. Ale wiele się od niej nauczyłam, ponieważ pokazała mi również, jak daleko może zajść kobieta i że zbyt wielkie przywiązanie do tronu bywa niebezpieczne. Niech żyje car Piotr III.
Mój mąż był teraz władcą największego imperium w Europie, z całą władzą, jaką ten tytuł mu zapewniał. Piotr podpisał pokój z Fryderykiem Wielkim, kończąc 7-letnią wojnę z Prusami. Miał wielkie plany i realizował je z determinacją, której bym się po nim nie spodziewała. To bez znaczenia, że Rosja ma swoje interesy w Danii. To są moje interesy. To wszystko. A ja coraz bardziej przeszkadzałam tym interesom. Jeśli wyśle mnie do klasztoru, będę miała szczęście. Piotr mnie nienawidzi, bo wie, że nie może się z tobą równać. Co z tego, skoro będę musiała przywdziać habit? Nie ma pewności, czy przeżyje najbliższe tygodnie. Piotr przyznał Woroncowej order świętej Katarzyny, co może oznaczać jedynie to, że chce się z nią ożenić i pozbyć się mnie. A co jeśli wyprzedzisz jego plany? Był to czas białych nocy, rok 1762. Piotr był u władzy od 6 miesięcy, ale nie został jeszcze koronowany. Nie rozumiał, że ludzie szanowali koronę, a nie jej posiadacza. Jego błąd był moją szansą. Przez 18 lat musiałam znosić Romanowów i ich arogancję. A teraz chcieli się mnie pozbyć jak nadgryzionej przez mole sukni. Nadszedł czas, by działać. Jeśli czegoś nauczyłam się przez te wszystkie lata, to tego, że potrzebni są potężni sojusznicy, jeśli chce się coś osiągnąć. Grigorij Orłow i jego bracia sprawdzili dla mnie nastroje w armii. Wiesz, komu to doręczyć. Wystarczyło nacisnąć na kilka osób, sypnąć nieco złotem i liczba moich zwolenników rosła. Gotowe. Kościół oczekiwał, że ochronię go przed groźbą wywłaszczenia. Co miałam do stracenia? Gdybym nic nie zrobiła, to byłby mój koniec. Więc działałam. Już czas. Co? Już? Teraz albo nigdy. Brzmisz jak twój brat. Tak, a on nigdy się nie myli. Mario, muszę się przebrać, prędko. Kochana, zamierzam objąć tron Rosji. Trudno byłoby to zrobić w tej sukni. Przynieś mi mundur strażnika, szybko. Piotr osiadł z powrotem w swoim ulubionym pałacu Peterhof i świętował uroczystość świętego Piotra i Pawła. Nie miał pojęcia, co szykowano przeciwko niemu. Dziś, moja droga Elżbieto, zaczyna się nowa era pruska. Świtało, gdy dotarliśmy z regimentem Ismaiłowskiego do petersburskich wież. Żołnierze,
Teraz musiałam jeszcze przekonać strażników. Nigdy wcześniej nie przemawiałam przed takim tłumem. Nadszedł czas, aby chronić nasz kraj przed największym niebezpieczeństwem. Zagrożony jest nasz Kościół. Obca wiara chce zastąpić naszą starą religię. Nasz honor jest w niebezpieczeństwie. Został zdeptany przez porozumienie pokojowe z naszym śmiertelnym wrogiem, Fryderykiem II. Co jest? Pokój z Fryderykiem to dopiero początek. Nasz kraj jest zagrożony podbojem. To prawda. Może zostać poświęcony. Wyślę moje oddziały do walki przeciwko Danii. Przeciwko Danii. Od waszej odwagi zależy teraz los naszego kraju. Od waszej lojalności zależy nasza potęga. Jest tylko jedna droga. A ciebie, moja droga Woroncowo, mianuję z Bożą pomocą i szczerym poparciem naszego lojalnego ludu. Moim obowiązkiem jest wstąpić na tron. Mianuję cię carycą Rosji. Jako jedyny i absolutny imperator wszech Rusi. Nikt nie przyszedł ostrzec Piotra. Nikt nie doradził mu, jak uniknąć katastrofy. Ci, którzy byli wobec niego lojalni, opuścili go, gdy usłyszeli o moim przybyciu do Petersburga. W ciągu jednego dnia odmieniłam oblicze Rosji. Naprawdę to zrobiłam. Ja, Zofia von Anhalt-Zerbst, pokonałam wielkich Romanowów. Kiedy Piotr zrozumiał sytuację, całkowicie się załamał. Napisał do mnie, zapewniając, że nie zamierza działać przeciwko mnie. Chciał tylko wrócić do Prus. W imieniu carycy jesteś aresztowany. Mówił poważnie. Czy tylko udawał niewiniątko, by dać mi fałszywe poczucie bezpieczeństwa? Póki Piotr żył, stanowił dla mnie zagrożenie. Kilka dni później otrzymałam list od Aleksieja Orłowa. Caryco, wydarzyło się coś strasznego. Podczas kłótni z księciem Fiodorem doszło do bójki. Nie byliśmy w stanie ich rozdzielić. Nigdy nie zleciłam śmierci Piotra, przysięgam. Ale czy nie powinnam wiedzieć, że tak się stanie? Dokładnie tak samo jak w przypadku nieszczęsnego Iwana, który niestety został zabity, gdy moi przeciwnicy chcieli wypuścić go z celi. Nie rozpamiętywałam zbyt długo tych wydarzeń. 23 września 1762 roku zostałam koronowana w Moskwie na carycę Rosji.
Wielu spodziewało się, że będę rządzić tylko jako regentka mojego syna. Ale ja nie zamierzałam być już tylko ozdobą dworu. Nie. To był mój tron i moja korona. W moich pamiętnikach spisałam wszystko, co zapamiętałam. Lub może to, co chciałam, żeby zostało zapamiętane. Nauczyłam się postępować jak mężczyzna. Z jedną tylko różnicą. Robiłam to lepiej. Byłam bowiem władcą, jakiego nigdy dotąd nie widziała ani Rosja, ani Europa. Katarzyna rządziła Rosją przez 34 lata. Zaprowadziła w swoim kraju praworządność i wspierała edukację. Jej wojny przesunęły granice Rosji aż do Morza Czarnego i dawnej Polski. Jej syn Paweł wstąpił na tron dopiero po jej śmierci w 1796 roku.